Witam serdecznie widzów moich podcastów historycznych. Dziś przyjrzymy się bitwie, która wydawała się być z góry przegrana, ale dzięki desperacji polskiego księcia zakończyła się spektakularnym sukcesem. Zapraszam do poznania kulisów oblężenia Brześcia w 1182 roku i stoczonej tam bitwy. Czy wyobrażacie sobie Piastów ingerujących zbrojnie w sprawy Rusi Kijowskiej? Czy polski książę mógł decydować o tym, kto zasiądzie na tronie w Brześciu? W roku 1182 Kazimierz Sprawiedliwy, władca dość spokojny i uchodzący za roztropnego, ruszył zbrojnie na Ruś. Nie dla łupów, nie dla sławy, lecz po to, by osadzić na tronie swojego siostrzeńca. Sprawa była jednak znacznie bardziej skomplikowana niż tylko rodzinne wsparcie. W tle mamy rywalizację dynastyczną, walkę o wpływy nad przygranicznymi ziemiami i dramatyczną bitwę, w której polski książę, niczym Aleksander Wielki, z garstką ludzi rzuca się na przeważające siły wroga. Dziś opowiem historię tej interwencji, która pokazuje, że Piastowi nie tylko bronili swoich granic, ale także aktywnie uczestniczyli w grze o tron. I to niekoniecznie swój własny. Zacznijmy od kontekstu. Mamy drugą połowę XII wieku. Polska podzielona jest na dzielnice, a tron krakowski zgodnie z zasadą senioratu staje się polem nieustannych rywalizacji. Kazimierz II Sprawiedliwy, syn Bolesława Krzywoustego, dopiero po latach politycznej walki zdobywa władzę nad Małopolską i staje się de facto głową państwa. Tymczasem na wschodzie. Ruś Kijowska, kraj ogromny, ale targany wewnętrznymi konfliktami dynastycznymi. Księstwo włodzimiersko-halickie, Brześć, Kijów. Każdy z tych ośrodków miał swoje ambicje i kandydatów do władzy. Dynastia Rurykowiczów, choć potężna, była podzielona na wiele linii, a brat walczył z bratem, syn z ojcem. I w tym właśnie chaosie pojawia się wątek polski. Otóż Kazimierz miał ważny powód, by interesować się tym, co dzieje się na Rusi. Jego siostra Agnieszka, córka Bolesława Krzywoustego i Salomei z Bergu, została wydana za księcia Mścisława Izjasłowicza, późniejszego wielkiego księcia kijowskiego. Z tego małżeństwa narodziło się kilku synów, w tym najstarszy Światosław. I to właśnie on według Kazimierza miał prawo do tronu w Brześciu. A że akurat pojawiła się ku temu okazja, książę polski nie zamierzał siedzieć bezczynnie. Po śmierci Mścisława w 1170 roku jego synowie nie mieli łatwego życia. Władzę na Rusi Halicko-Włodzimierskiej przejmowali inni książęta. Najważniejsze ośrodki polityczne znajdowały się w rękach konkurencyjnych linii Rurykowiczów. Światosław, choć uznawany przez niektórych badaczy za dziecko pozamałżeńskie, był najstarszym synem Agnieszki i Mścisława. Kazimierz Sprawiedliwy postanowił więc wkroczyć na arenę walk o Ruś. Nie była to tylko sprawa rodzinna, to także kwestia wpływów. Brześć i pogranicze ruskie było strategiczne dla Małopolski. Kto kontrolował Brześć, ten miał wpływy na handel, szlaki komunikacyjne i politykę całej Rusi Zachodniej. Rok 1182. Roczniki polskie lakonicznie wspominają: książę Kazimierz pokonał Rusinów. Ruskie kroniki z 1182 roku milczą, skupiając się na najeździe połowców. Ale za tym krótkim zdaniem kryje się cała kampania wojskowa. Kazimierz zbiera wojska i rusza na Brześć. Celem jest osadzenie Światosława na tamtejszym tronie. Jednak ta decyzja nie wszystkim się podoba. Źródła wspominają o buncie wśród polskich oddziałów. Być może część rycerzy nie chciała mieszać się w obcą dynastię. Być może rycerstwo nie było przygotowane na oblężenie. Według Długosza trwało ono 12 dni.
Inni mogli być przeciwni promowaniu kandydata, który nie miał silnej pozycji na Rusi. Jeszcze większe problemy zaczynają się, gdy do Brześcia nadciągają posiłki z księstwa włodzimierskiego i halickiego. Na ich czele stoi Wsiewołod, młodszy brat Światosława, a więc inny syn Agnieszki. Do walki dołącza się lud nazwany przez Wincentego Kadłubka partami. Najprawdopodobniej chodziło o Jaćwingów lub Połowców. Sytuacja wydaje się tragiczna. Przewaga liczebna przeciwnika ogromna. Niestety w kronikach nie opisano przebiegu bitwy. Możemy tylko przypuszczać, że Kazimierz przeprowadził spektakularną szarżę swoimi odwodami, które zaskoczyły przeciwnika. I wtedy dzieje się coś, co kronikarze opisują z zachwytem. Kazimierz nie czekał. Zamiast przygotować obronę, bierze garstkę ludzi i rusza na przeciwnika. Kronika mówi o nim jak o samym Aleksandrze Wielkim. Przebija szeregi wroga, mieczem rozcina tarczę, włócznią rozbija szeregi. Wincenty Kadłubek pisze z zachwytem. Ani go nie powaliła nawała tylu siłaczy, ani nie zgniótł tak wielki tłum nacierających. Dzięki tej szarży Kazimierz przełamuje linię wroga. Rozbija posiłki Wsiewowoda i zdobywa Brześć. To zwycięstwo ma wymiar nie tylko militarny, ale i symboliczny. Polska interwencja zakończyła się pełnym sukcesem. Na tronie w Brześciu Kazimierz osadza Świętosława, realizując swój polityczny cel. Wpływy Piastów na Rusi rosną. Co ciekawe, Światosław nie zapisze się szczególnie chwalebnie w historii Rusi. Dla samego Kazimierza była to jedna z ważniejszych kampanii. A dla nas świetny przykład tego, że polityka dynastyczna i wojskowa przenikała się na całej przestrzeni Europy Środkowej. Interwencja Kazimierza Sprawiedliwego na Rusi to nie tylko ciekawy epizod rodzinny, ale przede wszystkim opowieść o tym, jak Piastowie potrafili działać poza granicami Polski. Jeśli podobała Wam się ta opowieść, to zostawcie komentarz. Dajcie znać, o jakich zapomnianych epizodach z dziejów Polski chcielibyście usłyszeć następnym razem. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem kanału, byśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne fascynujące epizody naszej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.